Przed przystąpieniem do montażu i rozpakowaniem naszego produktu należy sprawdzić etykiety na pudełkach, czy posiadamy właściwy towar. W zestawie znajdują się instrukcja obsługi, skrzydło drzwiowe, szyna oraz 3 pudełka, a w nich komplet mocowań do szyn, czyli wkręty, śruby montażowe oraz dystanse. Następne pudełko zawiera łożysko łapa, rolki prowadzące, rolka z uchwytem do drzwi, śruby montażowe. Ostatni zestaw to komplet montażowy, a w nim ograniczniki otwarcia, prowadzenie dolne oraz śruby montażowe. Do montażu systemu przesuwnego naściennego typu loft potrzebne nam będą wiertarka i opcjonalnie wiertła do drewna lub do betonu, wkrętarka plus zestaw wkrętów, nożyk, miarka, ołówek, poziomica długa lub krótka oraz winkiel. Po rozpakowaniu skrzydła w jego górnej części zaznaczamy miejsca i nawiercamy otwory, stosując podkład, który sprawi, że w trakcie wiercenia nie uszkodzimy drzwi, nie zrobimy wyrwy z drugiej strony otworu. W każdym zestawie są 3 rodzaje śrub. My montujemy drzwi o grubości 40 mm, dlatego wybieramy najdłuższe śruby. Przy pomocy wiertła FI 11 lub 12 pogłębiamy otwory, tak aby śruby z płaskim łbem schowały się w zagłębieniu. W tak przygotowanych otworach umieszczamy śruby i montujemy wózek do skrzydła. Prawidłowo przygotowany otwór drzwiowy powinien mieć wymiar 208,2 cm. Przy tak wykonanym otworze wykonujemy nawierty pod śruby mocujące prowadnicy 12 cm nad krawędzią otworu. Pierwszy otwór nawiercamy 5 cm nad krawędzią otworu. Do zaznaczenia wszystkich miejsc, w których będą nawiercenia, przyda nam się poziomica. W zaznaczonych miejscach wykonujemy otworowanie wiertłem FI 12, a następnie umieszczamy w nich kołki montażowe. Następnym etapem jest zamontowanie szyny. W otwory w szynie wkładamy śrubę wraz z podkładką, dystans i lekko wkręcamy w kołek montażowy. Podobnie postępujemy z kolejnymi śrubami i dystansami. Kiedy już szyna jest zamontowana, nad otworem drzwiowym dokręcamy wszystkie śruby. Następnie na szynie wieszamy nasze skrzydło drzwiowe i przechodzimy do zamontowania ograniczników otwarcia, aby nic nam z szyny nie spadło. Na początku montażu ograniczników nie używamy kluczy. Śruby skręcamy palcami, tylko tyle, żeby się trzymały na szynie i można było je przesunąć w odpowiednie miejsce. Następnym elementem jest montaż prowadzenia dolnego, które to montujemy w podłodze. Musi ono być tak zamontowane, aby nie wchodziło w otwór drzwiowy. Dzięki temu małemu plastikowi skrzydło będzie wisiało pionowo, nie będzie obijało ściany. Dobrze wymierzone i narysowane punkty ułatwiają nam montaż. W dolnej części skrzydła drzwiowego jest zrobiony frez. Wystarczy lekko unieść prawą część skrzydła i nałożyć na prowadzenie. Dopiero po zamontowaniu dolnego prowadzenia możemy dokręcić śruby przy ogranicznikach na szynie. Kiedy już dopasujemy skrzydło drzwiowe do otworu, możemy ograniczniki przykręcić za pomocą kluczy. Aby zapobiec spadnięciu skrzydła z rolek prowadzących na skrzydle, montujemy górny ogranicznik. Używamy do tego wkrętarki. Mechanizm jezdny ma możliwość delikatnej regulacji.
Możemy za pomocą klucza impulowego podnieść lub delikatnie opuścić skrzydło. Jednym z ostatnich elementów do zamontowania są dolne odbojniki. Montujemy je po obu stronach skrzydła. Dosuwamy skrzydło do górnego odbojnika, następnie na odpowiedniej wysokości przykładamy dolny odbojnik, dosuwamy go do drzwi i zaznaczamy miejsca na wierceń. Kolejnym etapem jest wykonanie otworów, wbicie kołków montażowych i dokręcenie śrub. Analogicznie montujemy dolny odbojnik z drugiej strony skrzydła. Na koniec drobna porada, jak ułatwić sobie montaż szyny prowadzącej. Potrzebujemy do tego długiej poziomicy, na którą naklejamy papierową taśmę klejącą. Następnie robimy na niej co 45 cm znacznik. Następnie przykładamy do ściany i przenosimy nasze znaczniki na ścianę. My już mamy szynę zamontowaną, ale doskonale widać, że nasze znaczniki odpowiadają zamontowanym śrubom.